Dzień dobry, cześć, witam was bardzo gorąco serdecznie w kolejnym odcinku Autodyżur. Dziś będziemy rozmawiać o bardzo mi się wydaje ciekawych rzeczach. Wrażenie mam, że na razie upuszczam klucze, ponieważ jest wcześnie rano, nikogo jeszcze nie ma w firmie. A ja przyjechałem tutaj nagrać dla was odcinek głównie z jednego powodu, nie będę ukrywał. Ciemność, widzę ciemność, zapalmy światło, niech firma ożyje. Ładne kabriusy, co? A trójeczka w kablu bardzo ładnie wygląda. Amerykańska wersja. O, a tutaj w ogóle stoi coś bardzo ciekawego, coś co pewnie już znacie ze moich filmów, że gdzieś tam pokątnie stoi ten samochód, że on się coś przy nim będzie robić i tak dalej, ale no nie miał się robić, ale się nie miał robić i ogólnie rzecz biorąc w życiu by nie był zrobiony, ani w ogóle by tu nie stał, gdyby nie fakt, że przyjechał wczoraj TVN i zaczęli mi tak, wiecie, męczyć bułę, że jakiś fajny temat, jakieś coś, mówię, może E500 z Japonii, co? Zrobione przez Porsche, bo to jest E500, które jest zrobione przez Porsche, to może taki samochód chcecie, żebyśmy przy nim porobili? I oni tak, zróbmy coś przy nim. No i wjechaliśmy i okazało się, że nie było tak źle, jak się wydawało, że może być. Wóz już chodzi, on miał problem z tym, że zobaczmy, czy dzisiaj jeszcze chodzi, bo może dzisiaj już nie chodzi, wczoraj jeszcze chodził. Piękna sprawa. Wczoraj nie miał gazu, nie szło dodawać gazu. A dzisiaj bardzo ładnie, delikatnie dodaję, no bo zimny silnik, więc ten. A niech za chwilkę pochodzi, bo zaraz będę nim wyjeżdżać i tłumaczyć wam, co się będzie działo w dzisiejszym odcinku. Otóż już tłumaczę. O, do starej kategorii jeszcze benzyna, więc śmierdzi. W aucie była usterka dość prozaiczna, nie będę wam zdradzał, co było zrobione przy tym samochodzie, że on działa, bo będziecie się tego dowiadywać z TVN-u. Byłoby to nie fair w stosunku do nich, żebym teraz zdradzał tutaj, co jest 5, ale motorek chodzi, jest bardzo ładnie zrobiony, no chyba, że odgadniecie i będziecie pisać w komentarzach i ktoś trafi, co było nie tak. Jak się zachowywał samochód? Dodawałeś gazu, bum. Nie szło nic więcej zrobić. 20 na godzinę jechał, nie więcej. Teraz normalnie chodzi samochód, jest wszystko ok. Trochę rzeczy zostało zrobionych, poczynionych. Trochę było czynności przy nim zrobionych, ale okazało się, że było to prosto się wydawało. Dobrze, czym my się będziemy dzisiaj zajmować? Dlaczego ja przyjechałem tak wcześnie do firmy, żeby nagrywać dla was ten film i żeby coś wam przedstawić. To jest dla mnie dziś dość ważny odcinek ze względu na to, że zostałem zaatakowany na social mediach. Znaczy się, to jest tak, zostałem zaatakowany, tak wiecie, nikt nie napisał mojego imienia, nazwiska, nikt nie napisał też, że chodzi o EKG Autoserwis, ale mógłby się, doskonale się domyślam, co jest pić, a komentarze pod spodem, pod tymi dwoma filmami, których zaraz wam opowiem, no jednoznacznie wskazywały, że EKG Autoserwis powinno się wypowiedzieć na temat tego, co tutaj mówią. I teraz mówię o poszcie numer 1, którym się zajmę jako pierwsze, o ciśnieniach oleju, czyli jedziemy dalej cały czas z tym samym. Ciśnienia oleju, czyli czy te 2 bary to jest dobrze, czy to jest źle, ponieważ tutaj wypowiedział się człowiek, którego bardzo szanuję. Ja nie chcę teraz mówić ani też właśnie nazwiskami, ani niczym, bo to nie o to chodzi. Może źle zacząłem w ogóle. Na początek dzisiejszego odcinka chciałbym zaznaczyć przede wszystkim bardzo ważną dla mnie rzecz, że nie chcę się absolutnie z nikim kłócić, ani wchodzić w jakieś dyskusje, które będą, wiecie, przepychankami na YouTubie, na Facebooku, czy TikToku, czy na jakichkolwiek social mediach. Nie chciałbym tego. Wiem, że ciśnieniem oleju poruszyłem dość taką, wiecie, wbiliśmy troszeczkę kij w mrowisko, które tak naprawdę niepotrzebnie się rozbiegło, bo ciśnieniem oleju był problem i już były firmy, które się gdzieś tam tym zajmowały, ale jakoś tym się nie kwapiły, żeby w jakiś sposób to rozpowszechnić. Ja po prostu jestem osobą, która zaczęła o tym mówić głośno, że taki proceder istnieje i taki problem istnieje. I żeby było jasne, to nie jest moje odkrycie, to jest odkrycie innych ludzi, a w szczególności rozwiązanie tematu, czyli zrobienie oprogramowania i wszystkiego, to jest też praca innych ludzi, to jest praca Krzysztofa z Genowych Garage, to jest praca Łukasza z Tune Service, to jest praca Tomka z Bryl Garage, gdzie oni mnie zaprosili jako gościa i ja, chcąc pokazać światu, czy zaargumentować dokładnie, że to ciśnienie oleju ma sens, no pojechałem do nich i pokazaliśmy chyba faktycznie, że rzeczywiście gdzieś tam mamy tą rację i tak starałem się to przekazać bardzo delikatnie i neutralnie, nie w kwestii zasuwać teraz wszyscy do nas i to robić, w kwestii uświadomienia, że taki problem jest, istnieje, że od tego się silniki zajeżdżają i że to ciśnienie jest za niskie w tych samochodach. No i oczywiście pojawiła się gdzieś tam fala ludzi, która mówi, no tak, wytyka palcami, no tu nie masz racji, tu chyba źle mówisz, tutaj do końca tego nie sprawdziłeś, więc czas najwyższy rozwiać wszelkiego typu wątpliwości i pomimo, że tamten odcinek myślę, że jest bardzo merytoryczny i dokładny i są tam konkretne
konkretne fakty i argumenty podane, no to dziś jeszcze to spróbuję jeszcze bardziej rozebrać na atomy, jak to Łukasz z Serwis mówi, i pokazać wam, że mamy rację, że to, co mówimy, to ma sens i żebyśmy się ustosunkowali do tego, ponieważ to jest tylko i wyłącznie dla waszego dobra. To nie jest tak, że ja was tutaj ściągam do siebie, żeby to wszyscy tutaj u mnie robili czy coś. Ja mam dużo pracy, ale mój kanał od samego początku polega na tym, że chcę uświadamiać was w tym, jak dziś eksploatować samochód, żeby nie przynosił on dużych kosztów eksploatacji, żeby można było w jakiś sposób te pieniądze zaoszczędzić na coś innego. Troszeczkę trzeba wsadzić samochód w profilaktykę, w prewencję, we wszystko, co ja cały czas gadam i biadolę na moim kanale, żeby wasz samochód po prostu żył dłużej. Nic złego nie chcę. Są zawsze informacje z mojego dobrego serca, to są informacje z mojego doświadczenia, to są informacje, których ja się uczyłem przez 16 lat na temat samochodów i po prostu wam je teraz sprzedaję. Wiadomo, że to działa na moją firmę bardzo pozytywnie, to jest jakiś tam reklama, nie podlega w ogóle żadnej dyskusji, natomiast nie dlatego to tak do końca robię, tylko dlatego, ponieważ lubię po prostu przekazywać wiedzę. Zawsze to lubiłem robić i lubię to robić do dnia dzisiejszego. Sprawia mi to przyjemność, po prostu mówienie do was i czucie satysfakcji z tego, że wy wyciągacie z tego konkretne informacje, które wam się mogą do czegoś przydać, na przykład pomogły wam w naprawie samochodu, pomogły wam w uniknięciu jakiejś awarii. To jest to, co ja chcę uzyskać na moim kanale, więc te ciśnienia oleju to jest temat perfekcyjny dla mnie. No jeżeli możesz coś zrobić komputerem, zrobić enter tak naprawdę za kilkaset złotych i spowodować, że nie będzie remontu silnika, bo go po prostu gdzieś tam odłożysz w czasie albo w ogóle unikniesz, doskonale mój film w tym momencie po prostu ma sens. To o to mi chodzi i to jest ta kwintesencja tego, co chcę wam przekazać. Więc dzisiaj zajmiemy się tym ciśnieniem oleju. Tu już stoi samochód dawca, którego zaraz podepnę pod manometr i pokażę wam wszystko od A do Z, jak to wygląda w parametrach w komputerze diagnostycznym, a jak to wygląda na manometrze. Za chwileczkę wszystkiego się dowiemy i jeszcze sobie o tym co nieco opowiemy i przypomnimy, ale jest też drugi temat, który chciałbym poruszyć, który pewien tiktokowiec z zagranicy poruszył w ostatnim czasie, dokładnie wczoraj to oglądałem i trochę mnie to gdzieś tam zakuło, że nie mogę milczeć na ten temat, nie ma takiej opcji. Otóż chodzi o zabezpieczenia, które montujemy cyfrowe pod kan do różnego typu samochodów. Gość powiedział, że wystarczy kawałek drucika zewrzeć w OBD i uszkodzić to urządzenie albo po prostu je dezaktywować i można odpalić samochód tak, jakby zabezpieczenia nie posiadał. Czy to jest prawda, czy nie? Powiem wam szczerze, nie mam bladego pojęcia, dlatego dzisiaj to sprawdzimy i będę miał dzisiaj dwa samochody. Myślę sobie, że uda mi się to na dwóch samochodach zrobić, na Audi i na BMW. BMW ściągnąłem specjalnie dzisiaj rano po to, żeby zamontować w nim zabezpieczenie i sprawdzić, czy ta teoria ma sens, ponieważ ten kolega mówi to na podstawie BMW, które stoi za nim. Tam stoi BMW X1, ja będę miał BMW X3. Myślę sobie, że żadna tutaj różnica. Zobaczymy, czy idzie uszkodzić to urządzenie, podając mu rzeczywiście napięcie na wtyczce diagnostycznej na odpowiednie piny, czy idzie je dezaktywować, czy cokolwiek innego zrobić i czy rzeczywiście to jest takie proste, bo jeżeli ja montuję urządzenia, które rzeczywiście drucikiem idzie zewrzeć i dezaktywować, to będę musiał przepraszać większość Polski, która ufa mi bezgranicznie w tym, co mówię, że te zabezpieczenia mają sens i działają, więc trzeba to bezdyskusyjnie sprawdzić i jeżeli to będzie miało rzeczywiście gdzieś przełożenie na realia, no to będzie jakiś problem z tego wyniknie, ale trzeba będzie po prostu na niego w jakiś sposób zareagować. Jeszcze nie wiem jak, ale zobaczymy, czy to w ogóle, czy tak rzeczywiście jest. Trochę pewien siebie mówię, bo wydaje mi się, że nie, ponieważ z punktu widzenia mojego jakby i Włodka, który montuje te zabezpieczenia od X czasu, z którym już sobie dyskutowałem na ten temat, to jednoznacznie tak nie do końca się zgadzamy z tym, co ten kolega tam powiedział. Ale szanuję jego wypowiedź, żeby było jasne. Tak jak wypowiedzi wszystkich mechaników, elektryków i diagnostów, którzy gdzieś poruszają tematy moje na przykład i jakby pojawiają się nasze, wiecie, że EKG Autoserwis powinno się powiedzieć na ten temat, albo w EKG coś tam mówią. Jakby bardzo jesteśmy z tego mega dumni, że tak po prostu jest i to super, bardzo się z tego cieszę. Poruszajcie takie tematy, ale my będziemy na nie reagować. No nie ma wyjścia, będzie trzeba to dzisiaj sprawdzić, BMA się zaraz pojawi, montujemy zabezpieczenie i sprawdzamy, czy to jest fakt, ale zanim zabezpieczenie będziemy sprawdzać, ja zabieram się za Q7 i działam z tym tematem, żeby wam przedstawić czyste fakty. Jednoznacznie zaznaczam wam, że nie będę wchodził w żadne kłótnie z żadnymi youtuberami, facebookowiczami, tiktokerami, czy kimkolwiek innym, czy mechanikami, ponieważ uważam jednoznacznie, że powinniśmy siebie szanować wszyscy nawzajem. Każdy z nas posiada jakąś wiedzę, którą zdobył na podstawie doświadczenia, czytania, nauki, teoretyczną, praktyczną. Ta wiedza często jest zdobywana samodzielnie, czyli gdzieś
po godzinach siedząc po nocach, kombinując przy samochodach i dochodząc do niektórych rzeczy, problemów, rozwiązań, diagnoz. I ja szanuję każdego mechanika, który się wypowiada gdzieś na YouTubie, obserwuję też niektórych, to jest logiczne, wszyscy się uczymy cały czas, nie jesteśmy w stanie posiąść wiedzy wszystkich, ja nie jestem też alfą i omegą, natomiast nie chciałbym, nigdy bym nie chciał wchodzić w kłótnie i w jakieś dyskusje, które będą, wiadomo, dyskutować jak najbardziej należy, tak jak teraz to robimy. Koledzy coś powiedzieli, ja na to odpowiem, ale żeby była jasność, nie mam zamiaru nikomu sprawiać przykrości, ani niczego takiego, ponieważ każdy z nas ma jakieś swoje zdanie, szanujmy się nawzajem, a powiem wam lepiej, bardzo bym, to jest takie moje małe gdzieś tam, no może marzenie bym przesadził, ale no wizja, taka twórcza wizja. Jak pięknie by było, gdybyśmy my, ludzie, którzy się znają na tych mechanicznych sprawach, na tych diagnostycznych sprawach, na tych, którzy nagrywają i mówią tą swoją wiedzę, wiecie, na forum przed tysiącami ludzi, czyli no wiedzą, co mówią, no bo jeżeli ktoś mówi coś po prostu tak na forum, no to znaczy się, że chyba musi być pewien swojego, czyli tą wiedzę jakąś posiada. Jak pięknie by było, gdybyśmy my mogli razem ze sobą wszyscy współpracować. Jakie to by było piękne. Nie uważacie, że świat stałby się przyjemniejszy? Klienci by na tym zyskali, ponieważ my współpracując ze sobą byśmy naprawiali szybciej ich samochody, nawet bardzo zagadkowe sprawy. My byśmy zyskali, bo samochody by u nas krócej stały. No jeżeli byś mógł zadzwonić do kogoś takiego fachowca, miałeś taki przypadek, tak miałem, co było, to i to, dziękuję, cześć jak czapka, a nie siedzieć tydzień czy 2 tygodnie nad diagnozą, bo akurat takiego przypadku nie trafiłeś. Jak kolega trafił i po prostu zrobił to gdzieś tam też siedząc po nocach i dzisiaj może ci podpowiedzieć jednym zdaniem, ale tak nie jest. Jest mega konkurencja wśród mechaników i warsztatach samochodowych są mega konkurencje. I to jest też jeden z takich powodów, dlaczego ja zacząłem to wszystko nagrywać. Kiedy do mnie dzwonią i pytają mi się, czy miałem taki przypadek, czy może z czymś takim się spotkałem, czy mogę coś podpowiedzieć, bez w ogóle zawahania, po prostu mówię przez telefon jak jest, nawet jeśli mnie to kosztowało kupę czasu, żeby do tego w jakiś sposób gdzieś tam dojść kiedyś przy którymś samochodzie. Dlaczego mam tego nie powiedzieć? Przecież mi zależy na tym, żeby komuś pomóc. Od zawsze. Dlatego nagrywam filmy, w których sprzedaję po prostu czystą jakąś wiedzę merytoryczną, często pokazując faktycznie jak to zrobić, gdzie dotknąć i co zrobić, żeby wam ułatwić życie. Przecież nam wszystkim pracy mechanikom nie brakuje i brakować nie będzie. Słuchajcie, samochody się zacierają, będą się zacierać. I cokolwiek, jakkolwiek będziemy kombinować i robić, to tylko wydłużamy interwały remontowe, a nie, że je zatrzymujemy w jakiś sposób. Nie ma takiej możliwości. Dzisiejsze samochody, takie jak ten, będą się psuły. Nie ma dyskusji, żebyśmy byli alfami i omegami, nie wiadomo co robili przy tych autach, jaką prewencję i profilaktykę stosowali. One będą się psuły, tylko mogą się rzadziej psuć i mogą się psuć rzeczy tańsze w naprawie. Także, co tam? 600 na paczkę potrzebuję. Nie mam, Kuba ma pieniążki. Aha, dobra. Fajnie by było, to by było takie spełnienie mojego, wiecie, mojego ja, gdybyśmy rzeczywiście mogli współpracować, wszyscy ze sobą, odezwać się do siebie, podzwonić i razem na przykład coś nagrać, coś zrobić. No powiedzmy sobie szczerze, wy się wypowiedzcie w komentarzach, czy to nie byłoby piękne, gdyby kilku takich fachowych mechaników razem się wzięło do kupy i zaczęli współpracować, czy to by nie było przecudowne? Nie konkurować, współpracować. Świat by był piękniejszy. Ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje. Jeżeli ktokolwiek ogląda to, kto ma takie samo zdanie na ten temat, zapraszam bardzo serdecznie. Można dzwonić do nas, pisać maila, piszcie, ja jestem chętny na wszelkiego rodzaju współpracę. Nigdy nie będę swojej wiedzy nigdzie, wiecie, zakorzeniał w swojej głowie i jej tam chował, tylko ja chętnie przekażę wszystko, co wiem dla ludu, dla wszystkich, żebyśmy wszyscy mieli łatwiej, bo nie zabiorę sobie w ten sposób żadnej pracy ani nikomu innemu. Wszyscy mamy kupę pracy cały czas i tym się kierujmy, że współpraca byłaby po prostu przepiękna, ale już jak zwykle się rozgadałem, chciałem krócej to powiedzieć, a wyszło jak zawsze. Odzywam się za chwilkę, jak będę gotowy do pomiarów. Aż musiałem ściągnąć bluzę, bo się tak podjerałem tym wszystkim, że aż mi się zrobiło po prostu dużo cieplej niż jest faktycznie tutaj w tej hali, w której to nagrywam. Więc teraz tak, proszę bardzo, żeby była jasność, podłączony jest manometr, nowy manometr, ponieważ tam mamy stare manometry, wkurzyłem się, pojechałem, kupiłem nówki sztuki manometry, żeby nie było, są nówki. Założony jest trójniczek i na trójniczku jest założony czujnik ciśnienia oleju. Ok? Proste. Włączony jest zapłon w samochodzie. I mamy odczyt ciśnienia wykonywanego na poziomie 1 bara, 994 hektopaskali. Zadane ciśnienie oleju jest 2 bary w tym samochodzie, temperatura oleju 40 stopni. Odpalam samochód. Ok. Odpalam samochód. Zadane się nie zmienia oczywiście, cały czas ma 2 bary. Natomiast wykonywane spada poniżej 2000 hektopaskali, czy poniżej 2 barów. Żeby była jasna, tematu jeszcze do końca wam dzisiaj jednak nie rozwinę, ponieważ chłopaki, z którymi współpracuję, czyli Łukasz z Tune Service, czy Krzysztof Genovefa Garage, oni nie chcą, żebym pewnych szczegółów jeszcze zdradzał. Natomiast
jedno jest pewne w tym wszystkim, co mówimy. Nie polega podniesienie ciśnienia tylko na tym, że zmieniamy wartość ciśnienia oleju zadaną do wykonywanej. Nie. Jest to bardziej złożony proces niż by się wydawało i bardziej skomplikowany. Otóż map sterujących ciśnienia oleju jest wiele. Są to mapy, które są uzależnione od temperatur, od obrotów silnika, od obciążenia. I jest jeszcze kilka rzeczy, szczegółów, które mógłbym tutaj teraz poruszyć, ale nie zrobię tego, ponieważ poprosili mnie, abym na razie o tym nie wspominał. Jednak są pewne limitery, które wskazują jednoznacznie na to, że jeżeli podniesiesz samo ciśnienie zadane do wykonywanego, to wóz nie będzie wykonywał tej operacji, ponieważ są limitery, które mu na to nie pozwolą. Limitery są uzależnione od rzeczy, które mi by nie przyszły do głowy, szczerze mówiąc, ale Krzysztof z Genowy Garage je wynalazł i znalazł je. I one tam są. Dlatego myślę sobie, że nie wszyscy, którzy to robią to dobrze i rzetelnie, ze względu na to, że mogą nie mieć informacji pewnych, na razie rozgryzionych, i jest tak, że pewne softy im reagują, czyli pewne oprogramowania sterowników silnika reagują, a pewne nie. Zmieniają ciśnienie oleju, zadane i wykonywane, jakby zadane ciśnienie oleju zmieniają, ale w samochodzie nic się nie zmienia. Patrz Q7, którą dałem na ostatnio social media, która przyjechała do mnie z Anglii, gdzie pan powiedział, że miał usuwane AdBlue, podniesione ciśnienie oleju i przyjechał do nas na montaż alarmu. I żebyśmy sprawdzili, czy to ciśnienie oleju jest ok. Okazało się, że mapa była od ciśnienia oleju w ogóle nieruszona w tym samochodzie nawet, a pan został za to skasowany, ale w Anglii, więc spoko. Dlaczego? Nie wiem, może nieudolnie było coś robione, chociaż Łukasz jednoznacznie potwierdził nam nawet SMS-em, że sytuacja jest taka, że był w ogóle soft nieruszony, nic. Więc zwracajcie uwagę na to, u kogo to robicie, ponieważ jednoznacznie już też na social mediach zaznaczałem, zdarzają się już przypadki coraz więcej, mógłbym tu print screeny zamieścić tak naprawdę, rozmów i maili, które dostaje Łukasz czy nawet Krzysztof z Genowy Garage, że podnieśli ciśnienie oleju panu, okazało się, że nie podnieśli, tylko obniżyli ciśnienie oleju i wóz zrobił 5 km i się zatarł. Silnik stanął dęba. Mamy też przypadki, w których właśnie niby coś jest zrobione, a faktycznie to nie działa i nie robi tak, jak powinien. Mamy też przypadki, że robili punkty przełączania biegów w skrzyniach biegów i po robieniu tych punktów, czy fleszowaniu tego skrzyni biegów umierają, w sensie sterowniki skrzyni biegów umierają. Przychodzą na ratunek, co z tym fantem zrobić, nie zawsze to się da uratować. Więc jednoznacznie mówię i informuję, że robienie tego u innych osób jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak, róbcie to tam, gdzie robią, to nie ma problemu. Ale róbcie to u osób, które to rzetelnie robią, a najlepiej u tych, które współpracują z Łukaszem z Toon Service albo z Krzysztofem Genowy Garage. Idzie się tego wywiedzieć, bo wystarczy się ich zapytać, na pewno tobie powiedzą, ponieważ to są chłopaki, które to rozgryzły od samego początku i to oni są pierwowzorem tutaj tego wszystkiego i wiemy, że zrobili to dobrze. Ja jeszcze nie miałem ani jednego problemu, aczkolwiek zdarzyła się już sytuacja, że zrobiliśmy coś i nie przyniosło to efektu. Dlatego jazdy próbne są bardzo ważne, robione przez mechaników czy ludzi, którzy to wykonują, żeby sprawdzić, czy zaszła zmiana, którą chciałeś rzeczywiście widzieć, tak? I jeśli się zdarzyło u nas, że nie zaszła ta zmiana, no to poprawiamy, aż dochodzimy do takiego punktu, w którym mówimy jest ok. I to się na przykład też dotyczy punktów zmian biegów. Kiedy robiliśmy w 8 HP skrzyni biegów, robiliśmy ze 4 czy 5 poprawek. Tam jest 91 map odpowiedzialnych za zmianę biegów. Więc to nie jest takie tryt, że sobie siadasz, robisz i to działa od razu. Co najlepsze, właśnie jeden soft reaguje tak, a inny soft reaguje inaczej. I naprawdę są tego różnice, a pan, który odebrał od nas tą Q7 z tym 8 HP, napisał nam SMS-a, że jest przezachwycony samochodem, że to nie jest ten samochód, że zupełnie inaczej dynamika auta w ogóle się, jakby jest naprawdę zachwycony tym, że trzyma wyżej te obroty niż fabryka mu nakazała. Proszę bardzo. Cały czas mamy takie samo ciśnienie 1996, 1988, różnie to skacze. Myślę, że ono się obniży, żeby była jasność, jak temperatura oleju wzrośnie. No dobrze, ale tu to nas mało interesuje, tak? Interesuje nas to, co jest tutaj. Dla potomnych. Tu jest 2 bary, tu w tym miejscu. Tu jest 1 bar. 1 bar. A nawet jak się przyglądać, to jest minimalnie poniżej, czyli to, co nam pokazuje tester diagnostyczny. Dokładnie ta sama akcja, tylko o 1 bar mniej. Dlatego nacisnąłem, widzicie, nie kłamie, jest oliwa, jest, pokrwawiłem się oliwą. Tak się aż kręciłem w ten odcinek, że widzicie. Naplamiłem panu na samochodzie, bardzo nieładnie. Zaraz to wyczyścimy, będzie igiełka. Więc co? Co następuje? Następuje, moi Państwo, nic innego jak to, że mieliśmy rację jednak i czujnik ciśnienia oleju pokazuje wartość bezwzględną, czyli pokazuje wartość ciśnienia atmosferycznego, ale tak do końca nie jest. To jest prawda, że pokazuje to ciśnienie prawie atmosferyczne, ale nie do końca. Dlaczego? Bo dla tych, którzy zwrócili bardzo mocną uwagę, powinni zauważyć, że wykonywane ciśnienie jest w hektopaskalach.
a zadane jest w kilopaskalach. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest zmieniona ta wartość jednostek tutaj? I tu właśnie pracujemy nad tym i mamy już pewne podejrzenia, dlaczego tak jest i dlaczego ten czujnik pokazuje taką, a nie inną wartość, ale tutaj Łukasz poprosił, żeby nie poruszać dalej tego tematu, ale wy możecie poruszyć ten temat w komentarzach. Jak najbardziej zapraszam. Może jesteście w stanie też odpowiedzieć na to pytanie, ale chłopaki już nad tym działają i oni to rozpracują, bo to są goście, którzy będą siedzieli tak długo, aż to rozpracują. Jedno jest pewne, te samochody chodzą nie na 2 barach, tylko na jednym, a często poniżej jednego. Akurat ja nie miałem w przypadku auta, które chodziło na 0,6 czy 0,7 bara, ale mogę też jedną rzecz bardzo ważną zaznaczyć, że chłopaki tutaj, czyli Łukasz, podnosząc ciśnienie oleju, nie podnosi tylko ciśnienia oleju, nie tylko limitery zmienia punkt, którym samochód zgłosi ci niskie ciśnienie oleju. To jest bardzo ważne, bo ten punkt w tych samochodach fabrycznie jest bardzo nisko. Nie będę się wypowiadał teraz, wiem ile, ale nie będę wam tego mówić, ponieważ poprosili mnie nadal o trzymanie gęby na kłódkę, więc będę trzymał, ale tych informacji się dowiecie, jak oni będą pewni swego i będą już gotowi na to, żeby rozesłać tą informację na świat, bo ja jestem gotowy, ale ja to jestem ja, a oni nie do końca na razie jeszcze chcą tak chętnie wszystko wszystkim mówić, żeby inni nie wyciągali z tego wniosków. Już wam tłumaczę dlaczego. Pod moimi postami, pod moimi filmami, co pochlebia mi, ale nie do końca mi odpowiada, pojawia się mnóstwo komentarzy, że my też to robimy, my też to wykonujemy i pojawiają się adresy. Przyklejają się firmy, których ja nie znam, że też to wykonują. To jest nieładne i niekulturalne moim zdaniem. Jeśli łapię coś takiego, to usuwam te komentarze, żeby było jasność i będę je usuwać, ponieważ to jest przyklejanie się do mojej roli tutaj, do mojego filmu, innych firm, których ja nie znam, żeby było jasne, bo jeżeli ja znam, jeżeli Łukasz ten serwis wklei sobie taki komentarz, to może go wkleić nawet 15 razy. Jeżeli Genowefa Garaż to zrobi, nie ma problemu. Ja innych firm nie znam i nie będę za nich ręczył. Jeżeli się pojawiają takie komentarze, to niestety je usuwam i będę je usuwać. Na forach internetowych pojawiło się mnóstwo reklam od momentu, jak ja o tym gadam, tu na lewo i prawo, że też wykonują takie podnoszenia ciśnienia. Więc firm, które to robią, pojawiło się masa. Teraz się wszyscy po prostu tym zajmują nagle, bo Polska zaczęła tym żyć. Nie tylko Polska, bo na nas przyjeżdża mnóstwo samochodów z Anglii, a dzisiaj przyfrunęły 2 komputery pocztą Anglii. Zresztą jeden z nich leży tutaj. Więc temat zrobił się bardzo głośny, dlatego zaczęły się robić sprzeciwy i oczywiście też bardzo dużo jest tych, co popierają to i że to jakby rozumieją to od razu, ale też, że tam wiesz, niektórzy się tam nie do końca zgadzają, więc dlatego kręcę taki film jak dzisiaj tutaj na temat tego samochodu, żeby była jasność, że one chodzą na jednym barze ciśnienia oleju, a jak jest rozgrzany, to i poniżej. I jeżeli to ciśnienie oleju występuje na takim poziomie, a występuje, bo wynika to z map sterujących tym ciśnieniem oleju w sterownikach silnika, podczas jazdy poniżej 2000 obrotów, to ciśnienie jest za niskie, znacznie niższe niż być powinno. Więc mam nadzieję, że ci, co oglądają i się przyklejali do moich odcinków komentarzami, że też to wykonują, wezmą trochę pod uwagę to, co powiedziałem i troszeczkę, jakby wiecie, puszczą z tonu. Chłopaki, róbcie swoją robotę jak najbardziej, nie ma problemu, ale swoim torem. Jakby nie próbujcie na moich plecach tutaj się dźwigać, bo to jest, mi się wydaje, niesmaczne i nieładne. W komentarzach proszę napiszcie, moi widzowie, czy rzeczywiście mam rację, bo ja to rozpromuję w taki, a nie inny sposób, pracuję nad tym, poświęcam na to czas, filmy i swoją jakby, i poświęcam też swoją medialność, którą mam, żeby rzeczywiście pomagać użytkownikom, kierowcom, czy tym, którzy muszą płacić później za remonty tych silników, żeby tego nie robili. I myślę, że to jest mega spoko. Natomiast nie po to, żeby cały świat nagle wiecie, się przyklejał do tego i żeby to robił, bo to nie o to chodzi. Róbmy w każdym razie te rzeczy w firmach, których ufamy i najlepiej w tych, które ja wam mówię tutaj, bo te są 100% przeze mnie już sprawdzone, jestem ich pewien jak nikogo innego, bo rozpracowali to, zrobili, więc nie ma dyskusji. Czy tu się coś zmieniło przez ten czas, jak ja mówię? Moim zdaniem się zmieniło, że jest poniżej 1 bara już, a jak tam jest? Bo wiecie, ten olej jest na razie jeszcze nadal zimny, także tu jest 50 stopni, a tutaj pokazuje troszeczkę powyżej 2 barów. Spoko. Mamy temat rozwiązany, myślę, że mamy. Gaszę samochód, ciśnienie wykonywane, przepraszam, spadło do 1 bara. Idziemy tutaj, tu jest oczywiście 0, nie ma nic. Idziemy tam jeszcze raz, że tutaj mamy 990 hektopaskali. Także nie ma dyskusji, mamy temat, myślę sobie, rozwiązany. O, tam zawołali mnie na chwilkę. Także temat mamy rozwiązany. Myślę sobie, że nie ma co już na ten temat więcej tutaj drążyć, tak? Rozwiewać tego jeszcze na lewo i prawo. Ja demontuję te czujniki. A, no nie, no przecież co ja bym zrobił? Przepraszam was bardzo. Najważniejsza rzecz. Teraz podniosę mu ciśnienie oleju. Wtedy zobaczymy, jakie będą odczyty. Ach, Krzysztof, ty byś... Leciało mi z głowy w ogóle, że trzeba mu podnieść ciśnienie. Dobrze, sterownik podłączony, ten był podłączony przed chwilą, przełączyłem go tutaj, już wgrywam
co trzeba i już za chwileczkę, za momencik, jak to zrobimy, zabieram się za alarm. Zobaczymy, co z tym alarmem jest. Zaraz wam będę też tłumaczyć, co z czym, jak i dlaczego. Bo o co chodzi w tym filmiku w ogóle i o co chodzi z tymi alarmami, to może dobra, najpierw zrobię jedno, a później drugie, bo już chciałem, wiecie, zaczynać tu mówić jednocześnie, ale się nie będę potrafił skupić, zaraz coś kliknę nie tak i będzie po sterowniku i moim... OB, ponieważ Włodek już jest prawie gotowy z alarmem i on już mówi dalej, chodźcie, pokażemy ludziom, światu co jest 5. Ja jestem gotowy do pokazania, jak wygląda nasze ciśnienie oleju po podniesieniu go do góry. To już widzieliście niejednokrotnie w social mediach, żeby było jasne, no to jakby normalna sprawa, ale tu jestem zobligowany wam to pokazać. Jakie jest wykonane, jakie zadane, dokładnie te same wartości wam pokażę. Temperatura i tu gdzieś jest wartość wymagana, ok. Proszę bardzo, zgaszony samochód, tak, auto nie chodzi teraz, żeby była jasność. Mamy 2,8 bara zadane i niecały 1 bar wykonywane. Dobra, odpalamy samochód, no tam do manometra nie idę, bo rozumiem, że wszyscy już widzieliśmy to, więc nie będę robił, wiecie, nie? I co mamy? Proszę bardzo. 2,8 bara zadane i 2,8 bara wykonywane, tak? Ok? Ok, dobrze. Mamy to? Proszę bardzo. 1,5 bara jest tu w tym miejscu, mamy powyżej mniej więcej 1,7, no 1,8, 1,7, trudno powiedzieć. Wkurza mnie, wiecie co nie wkurza? Ja bym chciał, bo chciałem coś takiego zdobyć i nie zdobyłem, manometr elektroniczny, żeby mi tu pokazywał elektronicznie na przykład co do setnych wartości ciśnienia oleju. Nie znalazłem takiego, nie wiem, może wy macie jakieś linki czy coś, możecie mi podesłać, bo wkurza mnie ta skala zawsze, że manometry do ciśnienia oleju są źle wyskalowane czy kiepsko wyskalowane do 1 bara, gdzie większość samochodów chodzi na 1,09, 1,2 bara. To są ciśnienia oleju, które mierzymy na co dzień w TSI, TFSI, w dieslach, chcę powiedzieć, że SQ7 4-litrowy V8 też chodzi na 1,1 bara, czasami do 1 bara spada, więc ten 1 bar chciałbym, żeby tu był wyskalowany najdokładniej, najlepiej do 2 barów najdokładniej i nie mogę takiego manometra znaleźć, ale widać jednoznacznie, że ciśnienie wzrosło, jest powyżej 1,5 bara, tak? Czyli mamy 1,6, 1,7 bara, powiedzmy sobie coś takiego, czyli co? Zgadza się? Podniosło się ciśnienie fizycznie? Podniosło się. Poproszę teraz Włodka, żeby dodał troszeczkę gazu. Wodziu, albo czekaj, może nie, może sobie damy radę. Trzymaj się tu. Na komputerze mamy 3,8 bara mniej więcej. Przepraszam, że faluję obrotami. Próbuję utrzymać mniej więcej równo. Nie jest to łatwe jedną nogą. 3,8 bara mamy tutaj. I 2,8. I 2,8 bara tam. Dziękuję. Dziękuję, cześć jak czapka. Było mi bardzo przyjemnie i miło. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tym co nieco. Skopałem, że wam nie pokazałem na tych obrotach, ile było przed podniesieniem, nie? Jesteście tego ciekawi pewnie. Pierwsza rzecz, chciałbym, żebyście docenili to, że po raz kolejny wczytałem tutaj seryjną mapę, żeby wam pokazać po prostu to na tych obrotach, jak to się zmienia. No oczywiście zmiany tutaj są standardowe, czyli znowu mamy 2 bary i 2 bary. Tam jest tak jak było, czyli nie cały 1 bar tam jest na tym zegarze. Ok, dodajemy gazu na 2000 obrotów. I co? 2,1 bara. Mam nadzieję, że widzieli to, co chciałem wam teraz pokazać, że ciśnienie oleju podniosło się znacznie, czyli wskazówka się ruszyła konkretnie
przy 2500 obrotach, dopiero jak nie 600 obrotach, a przy 2000 obrotów mamy 2,1, to ciśnienie jeszcze nawet spadało, czyli generalnie podniosło się o 0,1 bara przy 2000 obrotów. Mam nadzieję, że było widoczne i jasne to, co teraz zobaczyliście, że przy 2000 obrotów ciśnienie podnosi się o 0,1 bara, a dopiero przy 2600 obrotach ciśnienie podniosło się znacznie. I to już nieważne o jaką wartość, ale znacznie. Ok, czyli reasumując, jeżeli jeździsz tym samochodem na obniżonych punktach przełączania biegów, czyli 1200, 1300 obrotów, 1100 obrotów, czyli na bardzo niskim ciśnieniu oleju, bo ono nawet nie drgnie, czyli na jednym barze ciśnienia oleju i obciążasz silnik przyspieszaniem, na przykład na 8 biegu z dolnych on ciągnie jakby chciał, a nie mógł, to ciśnienie oleju się w ogóle nie podnosi i on jedzie wtedy na jednym barze. To jest zabójstwo. Nie tylko to ciśnienie oleju, bo to nie tylko ono zabija, ale punkty przełączania biegów, sadza w dolocie, interwały olejowe i obniżone ciśnienie oleju. Dziękuję, przepis na remont silnika gotowy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam to jasno. Przerywam temat, wgrywam tu mapę podniesionego ciśnienia. Już widzieliście, jak to wygląda. Zasuwam do BM-ki, żeby pokazać, jak jest to z tymi zabezpieczeniami cyfrowymi CAN. Tak, żeby nie było, to po prostu jeszcze po zmianie znowu mapy odpalam auto, ale już nie podłączam komputera diagnostycznego, bo to nie ma, wydaje mi się, sensu. Możesz na chwilkę pozwolisz? Wsiąść do auta, daj mi na 2000 obrotów. Równo 2000. Ok. 2,8 bara. Dobra, dziękuję. Ok, czyli cały czas jest te 1,8 bara. Widzieliście, że wskazówka się ruszyła. 1,8 bara, a nie 1,1 bara na 2000 obrotów. Dziękuję, jakby więcej mi nie potrzeba, plus jakieś zmiany temperatur, plus zmiany obciążeń, to wszystko tu będzie oczywiście jakoś falowało, ale jest wyższe również i na obrotach i to mi w zupełności wystarczy. Uważam, że tu jest temat zamknięty. Dobra, idę zabezpieczenia, bo teraz to mnie ja. Co tam będzie się działo? Uwaga! Idę po laptopa i idę rozgryzać temat zabezpieczeń cyfrowych CAN, czyli punkt numer 2 naszego dzisiejszego odcinka, naszego dzisiejszego programu. Czas najwyższy zacząć. Ja już się tutaj przygotowałem wstępnie, zrobiłem taką małą elektrownię w samochodzie. Proszę bardzo, tam jest mój oscyloskop, tu idą kabelki, tu jestem powbijany. No chyba nie myślicie, że zacząłem nie sprawdzając w ogóle co i jak, bo przecież nie będę tego na bieżąco tutaj robił, bo to wymagało chwili czasu, żebym był przygotowany do tego mentalnie i oczywiście technicznie, bo inaczej by te przygotowania tutaj trwały i trwały. Postaram się zaraz jak najszybciej uruchomić laptopa. Otworzę tylko tamte drzwi, żebyśmy mieli więcej światła w samochodzie, bo to jest bardzo ważne. No i teraz tak, informacja numer 1 jest taka, że nie wszystko Wam mogę powiedzieć, a to głównie ze względu na to, że jeśli bym wszystko mówił, a oglądaliby to ludzie, którzy chcą wykorzystać ten materiał do czegoś negatywnego, no to oczywiście mogliby to zrobić, bo informacje, jakie mógłbym sprzedać, byłyby dla nich bardzo przydatne. Tego nie chcę robić, więc nie będę za bardzo wszystkiego tak do końca opisywał, ale zrobimy taki numer, jak kolega na filmie powiedział, czyli pobawimy się przy wtyczce OBD. We wtyczce OBD w każdym pojeździe dzisiejszej daty, ale nie tylko, bo już od 2000 mniej więcej chyba drugiego roku, 2001 roku pojawił się CAN na wtyczce diagnostycznej. Na początku były to CANy tylko i wyłącznie pojedyncze, czyli jeden CAN odpowiadający za cały samochód, później te CANy się rozwijały, bo był CAN komfortu, były CANy napędu i tak dalej, CANy bezpieczeństwa i bla bla bla. Więc tych CANów na dzień dzisiejszy jest wiele w samochodów. Trzeba zwrócić uwagę, że urządzenie, które my podpinamy, nie zawsze jest podpięte pod ten sam CAN, bo to zależy od producenta samochodu i od tego, co na danej linii magistrali danych dał za sygnały i możliwości sterowania w tym samochodzie. Więc nie zawsze jest to magistrala napędowa i nie zawsze jest to magistrala komfortu, tylko mogą to być inne CANy w zależności od tego, co się w tym samochodzie dzieje i kiedy. Nie zawsze też podłączamy to urządzenie w ten sam sposób w danym samochodzie i nie zawsze w ten sam sposób blokuje auta. Są BM-ki, które powiedzmy sobie gasną po włożeniu drive'a, są BM-ki, które nie gasną. Audi też nie gaśnie, tylko nie działa po prostu dźwig na zmiany biegów. I tutaj muszę Wam też powiedzieć, nie wypowiadając się na temat modeli, że
Wręcz bym powiedział tak, rzadko który pojazd jest tak skonstruowany, czy zabezpieczenie zakładając do tego pojazdu, podpinamy się pod kan, który jest w ogóle we wtyczce diagnostycznej. Jest oddzielony ten kan urządzeniami różnego typu sterującymi, które są w pojeździe i jest odseparowany od wtyczki diagnostycznej i możecie sobie tam zwierać, robić, ucinać, co wy tylko chcecie, możecie tam 220 podłączyć i oprócz tego, że upalicie sterowniki w samochodzie lub całe auto zablokujecie podając tam, ponieważ zakłócicie komunikację w aucie, nic więcej się nie wydarzy. Jednoznacznie też wam mogę powiedzieć, bo to sprawdziłem, oczywiście też będziemy robić to tutaj w tym miejscu, ale możecie zarzucić różnego typu rzeczy i insynuacje, że na przykład to urządzenie akurat w tym aucie nie jest podłączone pod kan, akurat który jest pod wtyczką diagnostyczną, a mamy do czynienia w BMW, a o BMW kolega mówił, więc na BMW to pokazuje, bo jeśli chodzi o Audi, które na przykład tam stoi obok, to w ogóle nie ma dla mnie żadnej gadki, nie ma w ogóle tematu, możemy tam też sobie robić pod wtyczką OBD, co tylko i wyłącznie chcemy. To urządzenie wziąłem na stół, postawiłem sobie, położyłem, podłączyłem pod niego zasilanie i pod kany, które wystają z tego urządzenia, które czekają na sygnały z auta lub wysyłają sygnał blokady, podłączałem plusy, minusy, zbierałem wszystkie razy. Generalnie próbowałem to urządzenie upalić i mi się nie udało. Nieprawdą jest, że urządzenia CAN, kiedy podasz 12V na linię magistrali danych, czyli na komunikacyjną, urządzenia dane systemy się upalają. To jest nieprawda, ponieważ gdyby tak było, to uwierzcie mi, że awarie w autach, jakie by się pojawiały często, byłyby dużo cięższe, ponieważ niejednokrotnie mamy sytuacje, w których awaria dotyczy tego, że się pojawiło 12V na sieci komunikacyjnej w samochodzie i cały samochód generalnie nie funkcjonuje w tym momencie, w zależności od tego, na którym kanie to się dzieje. Dane podzespoły są pozabezpieczane tak jak i to urządzenie, które my montujemy, ale uwaga, trzeba zaznaczyć jedną podstawową rzecz, że tych urządzeń na rynku jest wiele. My korzystamy z jakiegoś urządzenia, ja nie będę tu się wypowiadał jakie, bo nie chcę tego robić ze względu głównie na to, bo jest wiele pytań na ten temat, ale ze względu głównie na to, że samochody, które my zabezpieczamy, robimy po swojemu. Przede wszystkim Włodek dokłada mega starań do tego, żeby te urządzenia były montowane w innowacyjny sposób, czyli nie tak jak mówi instrukcja. Przykłada się do tego bardzo mocno, dlatego ten samochód jest poskładany w całości i nie pokażę wam, gdzie to urządzenie jest zamontowane. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Włodek kombinuje wieloma innymi patentami i sposobami, żeby troszeczkę urozmaicić montaże tego urządzenia i bardzo dobrze, ponieważ taki film jak ten tutaj na przykład podbudowuje nas pod tym kątem, że jednak robimy to rzetelnie i fachowo. Jeżeli ktoś robi to w inny sposób i takie zwarcia jakieś w kostce OBD zadziałały, to może robić to stricte według instrukcji, albo po prostu popełnia gdzieś jakiś błąd lub robić coś nie tak. Nie wiem, nie chcę tego w ogóle wnikać, ja się o to w ogóle nie martwię, ponieważ my robimy to po swojemu i teraz nie chcę też, żebyście wiedzieli, jakie urządzenia my montujemy, ponieważ w tym momencie wszystko zrobiłoby się takie jasne od razu, ale są urządzenia na rynku, z których żeśmy korzystali i próbowali, a tych urządzeń nawet nie było jedno, tylko więcej firm i powiem wam, że byliśmy z nich po prostu fizycznie niezadowoleni, natomiast to, co tutaj montujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych urządzeń, przede wszystkim właśnie z komfortu obsługi, którą cały czas pokazuję gdzieś tam na social mediach, z kompatybilności z samochodem, no i przede wszystkim nie wracają się samochody, że coś było nie tak. Myślę, że na 200-300 sztuk samochodów, które zamontowaliśmy, chyba jeden się wrócił taki, co coś się stało z tym zabezpieczeniem, nie? Bardzo cienka wtyczka z pinami, bardzo taka delikatna i gdzieś po prostu coś tak. Się. Także i to było nie z powodu urządzenia albo oprogramowania, tylko z powodu technicznego, że no takie delikatnie piny cienkie. Okej. Słyszeli. Za mocno po prostu było przyciśnięte i... Tak, i to była chyba pojedyncza w ogóle sytuacja, jak nie wiem, może takich sytuacji, że ktoś się tutaj wrócił, że coś nie działa, było naprawdę na palcach jednej ręki liczyć, a my montujemy tych zabezpieczeń po 3, czasami 4 dziennie, więc to jest naprawdę kompletnie nic i taki procent czy promil powrotów jest jak najbardziej dopuszczalny moim zdaniem, jest to od razu u nas rozwiązywane od ręki, nie ma tematu. Dobra, przejdziemy sobie teraz do tego, co mamy tutaj, już wam tłumaczę co i jak. Jedziemy z tematem, mam auto przygotowane, można by powiedzieć, że wszystko jest jak należy, już wam zaraz tłumaczę, co tutaj jest i co tutaj jest. Teraz tak, żeby była jasność, ja próbuję wam to pokazać jak najbardziej rzetelnie i no wiecie, zawsze można znaleźć coś. Ja próbuję wam to pokazać tak, żebyśmy wszyscy mieli jasność i żebyście żeby to było rzetelnie przedstawione i żeby to było wiarygodne. To jest dla mnie bardzo ważne, no bo wiadomo, że to jest film i możecie wiele rzeczy insynuować gdzieś po drodze w tym filmie, ale tak jest, jak teraz wam pokażę w tym samochodzie. Ok, zacznijmy od tego, co mamy we wtyczce
OBD. We wtyczce OBD mamy w tym akurat modelu 3 skręcone kable, czyli 3 skrętki. Tylko jedna skrętka jest kanem, reszta to jest FlexRay i w ogóle nie podlega pod podłączanie czegokolwiek tutaj. Ja jestem pod ten kan podłączony. To jest ten tutaj kan, dokładnie, który teraz tutaj sobie wyodrębniam, dokładnie ten. I pod ten kan jestem podłączony oscyloskopem, który to pokazuje mi w danym momencie sieć kan, pomimo że zapłon jest wyłączony. Jak auto się uśpi, to ten kan też się uśpi, ale że ja mam otwarte drzwi, pali się lampka i działam przy nim, to mamy tutaj kan. Tak wygląda kan dla tych, którzy może go w życiu nie widzieli na przykład, to już pokazuje i kan, mamy kan low i kan high oczywiście. Kan low jest na dole i jego potencjał wynosi od 1,5 do 2,5 V, natomiast kan high jest od 2,5 do 3,5 V i to się zgadza w tym wszystkim, co było mówione w filmie, to jest prawda. Ok, ja sobie puszczę to, niech sobie to dalej tutaj odczytuję. Kan dalej będzie sobie jakoś tam pracował, proszę bardzo. I teraz, ja jestem tu przygotowany, tu mam zworkę. Kontrolkę podłączę Wam tutaj do masy samochodu. To jest ta kontrolka, czyli jeżeli dotknę plusem tą kontrolkę, to ona się powinna zaświecić, więc plus tutaj występuje. Jest podłączony plus pod ten przewód tutaj dokładnie, czyli pod zielony z czerwonym, czy czerwony z zielonym bardziej. Są 2 plusy na kostce diagnostycznej. Dziś stosuje się czasem 1, ale z reguły są 2. Jest plus stały, pod który jestem podpięty i ten czarny to jest plus po zapłonie. Na wtyczce diagnostycznej posiadamy też 2 masy. Te 2 masy tutaj to są te 2 brązowe kable, które tutaj widzimy i one są z drugiej strony. Ok, mamy rozpracowaną mniej więcej wtyczkę diagnostyczną. Ściągam tego plusa i podpinam się pod kan, na przykład pod ten niebieski, bo to nieważne, pod który się podłączę, bo uwaga, co się wydarzy na oscyloskopie. Proszę bardzo, przebieg zniknął. Żeby była jasność, odłączę teraz ten plus na sekundę, żeby Wam pokazać, że kan się pojawi. Widzicie z powrotem? Podłączam go z powrotem. Kan całkowicie znika. Dlaczego zniknął jeden i drugi, skoro podłączyłem się tylko pod jeden przewód? Ano dlatego, ponieważ jeśli mierzymy sobie oporność kanu, to wynosi od 60 do 120 ohmów w zależności w którym miejscu. Jeżeli podłączyłem plus pod jeden kan, to on sobie opornikiem końcowym wraca z powrotem na drugi i tłamsi 2 kany od razu i obydwa nie funkcjonują. Teraz któreś urządzenia w tym aucie nie mają komunikacji, ja się nie będę zagłębiał ani to, że w które urządzenia, ani to, czy się ma coś wyświetlać, czy się ma nie wyświetlać, bo mnie to w ogóle nie interesuje i mnie to nie obchodzi. Nie mamy kanu w danym momencie w samochodzie. I teraz zróbmy tak. Najpierw odłączmy sobie ten kan z powrotem. Cyk. Niech ten kan sobie tu funkcjonuje i sprawdźmy, jak działa system zabezpieczający ten samochód. Odłączę sobie tego minusa tutaj, żeby nie było chaosu. Zaraz. Lampka, ok, dobrze. Kan mamy wszystko jak należy. Odpalam samochód. Proszę bardzo. I próbuję wsadzić bieg. Biegu nie ma. Ok. Odbezpieczam więc zabezpieczenie. Ja sobie tutaj ustaliłem kod, którego Wam nie będę pokazywać. Spójrzmy tu w to miejsce. Zabezpieczenie da mi znać, że się odbezpieczyło. Uwaga. Proszę bardzo, czy bieg się pojawi? Proszę bardzo, jest bieg, możemy jechać. Ok, mamy bieg. Teraz zrobimy taki numer, że gaszę samochód. Żeby zabezpieczyć auto, żeby tu się pojawiła kontrolka, muszę otworzyć drzwi kierowcy, więc to robię. Otwieram drzwi. Proszę bardzo, samochód jest teraz zabezpieczony, ale zaraz. Otwieram te drzwi. Jestem złodziejem, więc co robię? Więc wsiadam do tego samochodu i jako pierwsze biorę ten plus, żeby pokazać, że on tu nadal jest. Podłączę tą kontrolkę jeszcze raz. Proszę bardzo. Podłączę ten plus pod kontrolkę. Proszę bardzo. Plus jest. Podłączam więc ją pod ten kan. Odłączę to, bo muszę to wyciągnąć, żeby zamknąć drzwi. Nie ma kanu. Zamykam więc drzwi. Nie ma kanu. Widzą? Nie ma kanu. Odpalam więc samochód. Jeżeli miał rację kolega, to teraz wejdzie bieg. A biegu nie ma. Co lepsze Wam powiem, w tej sytuacji, w której ja tu nadal nie mam kanu, odbezpieczam samochód. Zatrybiło urządzenie. I biegi mam. Odłączę więc tego plusa tam. Uwaga. Proszę bardzo. I kan jest. Dobrze. Żeby informacji stało się zadość, żeby tego było jakby dosyć wszystkiego, jakby tyle obszernie, żeby każdy wiedział, co się dzieje i dlaczego, to pokażę Wam, że na tych pozostałych kanach, pseudokanach, bo tam nie są kany, nie ma rzeczywiście tej magistrali danych, żeby nie było, że nie tą magistralę podpiąłem
Więc podepnę się niebieskim przewodem, czyli niebieskim, zobaczcie, odpiąłem niebieski i dolny, zniknął dolny przebieg. A więc wezmę teraz i podepnę się pod tą tutaj plecionkę, czy pod te przewody zwinięte razem, proszę bardzo, tu z tej strony, pod którykolwiek, bo to nie ma znaczenia. Zobaczcie, co na tym przewodzie jest. Widzicie? To nie jest kan. Kan jest wyżej i wygląda zupełnie inaczej, nie usypiaj się. Kan jest wyżej i wygląda zupełnie inaczej. Podepnę się też pod drugi splot kabelków. Proszę bardzo, tam. I jest to samo, tak? Jeżeli się podepnę z powrotem pod ten kan, pod którym byliśmy podpięci, a byliśmy tu w tym miejscu podpięci, cyk, no to mamy kan. Dobrze. Czy to wystarczy? Czy to jest jasne, co tutaj pokazałem? Chyba jednoznacznie nam tłumaczy, co jest pięć. Myślę sobie, że filmy te, które się pojawiają w internecie na temat tego, co tam widzieliśmy, nie wzięły się znikąd, żeby było jasne. To nie jest tak, że ja chcę teraz kogoś ośmieszyć lub coś w tym rodzaju. Ktoś, kto nagrywa coś takiego lub rozpowszechnia taką informację, skądś musiał wziąć, skądś tą informację. Musiał tą informację gdzieś usłyszeć, w jakiś sposób wyczytać, a może samodzielnie sprawdzić. I myślę sobie tak, żeby było uczciwie i żeby to było wszystko takie wiarygodne i poukładane do końca, to jeżeli ktoś rzeczywiście jakby ma argumenty na to, czy fakty udowadniające, że rzeczywiście jest tak, jak ten film tutaj mówił, czy ma jakiekolwiek informacje, których ja po prostu nie mam fizycznie, to bardzo proszę o kontakt i bardzo proszę o to, żebyśmy się do siebie odezwali, ponieważ nie zależy mi na tym absolutnie i nigdy mi nie zależało, żeby zabezpieczać samochody sprzętem, który go nie zabezpiecza, alarmami, które rzeczywiście nie funkcjonują, które jest tak łatwo obejść, bo to by było coś dramatycznego tak naprawdę dla mnie, pod tym kątem, że ja bardzo się staram nad tym, żeby to było rzetelne i żeby to było prawdziwe i że jeżeli ja mówię, że coś zabezpiecza samochód, to ma go zabezpieczać i owszem, zabezpiecza, tylko żeby tego nie można było rozbroić, wiecie, no wkładając dwa jakieś drucik czy cokolwiek innego, zwierając cokolwiek na wtyczce diagnostycznej, bo to by było chore. Jest na to tak czy siak wyjście oczywiście i to nie jest wyjście w postaci chowania wtyczki diagnostycznej, żeby było jasne, tylko jest na to wyjście zupełnie inne i te wyjścia, jeśli jest taka konieczność, to my stosujemy. Czy zastosowaliśmy w tym aucie, czy nie? Przykro mi bardzo, nie wszystko możecie wiedzieć, ale jest na to wyjście i system alarmowy, który montujemy, nam takie wyjście udostępnia. Więc wtyczka diagnostyczna, nawet jeżeli kan, pod który się podłączamy, idzie do wtyczki diagnostycznej, to w naszych samochodach tego nie rozbroisz, ani nie, w sensie nie wiem, czy upalisz, czy cokolwiek innego, czy zdezaktywujesz, ponieważ my na to też mamy sposób i stosujemy ten sposób i czasami dlatego montaż trwa 1,5 godziny, a czasami 3, a nawet 4 godziny w niektórych samochodach, pomimo że system podłącza się zawsze w taki teoretycznie sam sposób, czyli niby plus minus skan i to wszystko, ale to tak do końca widzicie nie jest, więc czasami trzeba brać pod uwagę, że nawet jeżeli ja coś gdzieś usłyszałem, nawet gdzieś coś zrobiłem, to mam nadzieję, że dzisiaj Wam udowodniłem, że nie zawsze jest wszystko takie jednoznaczne i nie zawsze jest tak, że we wszystkich modelach jest tak samo, albo we wszystkich rocznikach jest tak samo, bo to należy brać na uwadze, czy mieć na uwadze, że rocznik rocznikowi nierówny i na przykład w BMW czy w innych samochodach przedlift i polift ma bardzo duże znaczenie. W niektórych na przykład przedliftach nie da się tego zamontować w taki sposób, jak montujemy to w poliftach. Trzeba kombinować i improwizować i da się to zrobić, ale rzeczywiście jest to dużo bardziej utrudnione lub w inny sposób zabezpiecza samochody. Więc to nie zawsze jest takie wszystko jednoznaczne. Ale nie mówię, że nie ma takiej możliwości, czy że coś takiego nie istnieje, jak tam kolega przedstawił na filmie. Bo wiecie, ja też wszystkiego nie wiem, ale jeżeli się dowiem, to spróbuję na to reagować. I to by było piękne o współpracy, o której mówiłem na samym początku tego odcinka, czyli współpracujmy razem i jeżeli coś pokazujesz, to może nie wiem, jakiś kontakt, coś spróbujmy sobie podpowiedzieć, sprawdzić, bo możemy w ten sposób, w szczególności myślę sobie akurat pod tym względem zabezpieczeń samochodowych, uratować komuś auto. Wiecie, nie chodzi o to, żebym ja montował komuś zabezpieczenia, a żeby ktoś podszedł i po prostu zrobił cyk i odjechał samochodem. Co prawda to nie jest tylko, że ktoś tam drucikiem coś zebrze, bo nawet jeżeli by to zrobił, to tak czy siak musi mieć walizki, tak czy siak musi być sytuacja, więc wiele jeszcze splotów musi być różnych przypadków, które dopełnią kradzieży tego samochodu. Natomiast nie tylko na spinaczu by to polegało, ale jeżeli taka sytuacja ma, to zapraszam do kontaktu i spróbujmy rozwiązać ten temat razem. Żeby nie było, producenta tego urządzenia ja już poruszyłem, na wszelki wypadek, żeby się wypowiedział na ten temat, więc informacji jeszcze nie dostałem i zapewne szybko jej nie dostanę, bo kontakt tam jest taki, jaki jest, ale gdzieś tam będę to poruszać, ponieważ trochę mnie ta sytuacja, wiecie, gdzieś w którym miejscu tak delikatnie gdzieś tam szpileczka ukuła z tyłu, au, takie, au, poczułem, mówię, oj.
Trzeba to sprawdzić i zrobić, ale mam nadzieję, że to, co tutaj wam teraz pokazałem, to jest rzetelnie pokazane i mam nadzieję, że gdzieś tam to wszyscy żeśmy zrozumieli i pojęli. W tym samochodzie w BMW nie ma takiej możliwości. Możecie sobie zwierać i robić co chcecie na wtyczce diagnostycznej. Nic to nie da. Jeśli chodzi o ciśnienia olejów, to myślę, że też bardzo wam jasno wytłumaczyłem, co jest 5 z czym i dlaczego i też to chyba w miarę zostało teraz zrozumiane i pojęte. Pamiętajmy jedną najważniejszą rzecz. Szanujmy siebie wszyscy nawzajem i nie próbujmy nikomu robić pod górkę, ani nie podkopywać pod nim dołków, ponieważ uważam, że to jest, wiecie, nie w porządku, ale nawet jeżeli masz taką konieczność i chęć coś takiego robić, to no jakby ja nie będę w tym uczestniczył, ja nie będę w to wchodzić, żeby było jasne, ponieważ ja jestem człowiekiem, który naprawdę bardzo by chciał współpracować z innymi ludźmi, mechanikami, elektronikami, diagnostami, ponieważ każdego z was, tak jak mówiłem na samym początku, bardzo szanuję i ja wasze komentarze cały czas gdzieś tam czytam, pomimo że na nie jestem w stanie odpowiadać, to musicie mieć tą wiedzę, że cały czas je czytam. Jeżeli coś jest takiego kującego, coś, co rzeczywiście podlega temu, że powinienem to wytłumaczyć czy cokolwiek, to będę to robić. Nie podlega to żadnej dyskusji. Jeżeli ten temat dalej będzie gdzieś jeszcze rozwlekany, to będę też próbować oczywiście na to reagować, ale mam nadzieję, że na tyle jasno tu wytłumaczyłem w tym odcinku, co jest 5 i na tyle szybko, że gdzieś tam zatrzymam tą falę tych wszystkich takich, wiecie, niedowiarków, że gdzieś tam uważają, że te ciśnienia oleju to jest jakaś kompletna bzdura, a że te zabezpieczenia idzie tam drucikiem obejść. No więc i to dzisiaj pokazałem, że nie jest tak do końca. Cieszę się bardzo, że mi się to udało w jakiś sposób i że rzeczywiście jest tak, jak mówiłem, bo mogłoby być różnie, ale na szczęście jest, więc bardzo się cieszę, że tak to wyszło. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie fajnie, pozytywnie zrozumiały, a ludzie, którzy chcą gdzieś się w jakiś sposób wypowiadać, będziemy ze sobą współżyć po takim odcinku jak dzisiaj, a nie gdzieś tam siebie w jakikolwiek sposób atakować, choć żeby była jasność, ja tego jako atak nie odebrałem, ale odebrałem to jako informację, że należy się tym tematem po prostu zająć. Dobrze, dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że to było miłe, przemiłe, ciekawe i przede wszystkim merytoryczne. Cieszę się bardzo, że was dzisiaj tutaj widziałem, że wy oglądaliście mnie, przepraszam. I jeszcze jedna ważna rzecz, jutro, czyli w środę, kiedy wy będziecie oglądać ten odcinek, dzisiaj w sensie, kiedy oglądacie ten odcinek, ja jestem w drodze z moim montażystą i z moim kolegą Łukaszem z Tune Service. Jedziemy do Karola, do człowieka, który zajmuje się chip-tuningiem i hamowaniem samochodów. Jedziemy zrobić odcinek o tym, uwaga, czy da się schamować samochód tak, żeby nie zrobić w nim programu, a żeby program wyszło, że jest zrobiony. O kurde, co? Też tak sobie to myślę. Bo ja uważam, że da się to zrobić. Jadę wam przedstawić całą prawdę o hamowniach i o chip-tuningu. Mam wielką nadzieję, że trafię na osobę, że Karol, który już wstępnie się zgodził, będzie w stanie przekazać wam tą merytorykę, której ja oczekuję. Tak jak koledzy z Genovefa Garage, czyli Krzysztof, tak jak Tomek z Bryl Garage i tak jak Łukasz z Tune Service, przedstawili wam bardzo jasno chyba sytuację ciśnienia oleju niskiego, a ja wam dzisiaj ją dokończyłem, to mam wielką nadzieję, że to samo będę w stanie powiedzieć wam na temat chip-tuningu i hamowania samochodów. Porównamy sobie hamownię, która jak co z czym i zobaczymy sobie, jak taki program się wykonuje i co się bierze pod uwagę i co można skopać w takim programie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo, myślę sobie, że bardzo dobrej wiedzy, więc mam wielką nadzieję, że uda mi się to zrobić na niedzielę. Jadę tam na 2 dni, nie będę mówił na razie gdzie, z czym, o czym, ale jadę tam i robię mega materiał. Takie jest moje założenie. Dobrze, trzymajcie się ciepło, dziękuję wam bardzo i pamiętajcie, kochajmy się i bądźmy dla siebie życzliwi, a świat będzie piękniejszy i bardziej uśmiechnięty. Trzymajcie się, cześć!